evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant. Pomysł z odwiedzeniem stolicy Austrii chodził mi po głowie już od dłuższego czasu, jednak zawsze pojawiało się jakieś ale i plan wyjazdu do Wiednia był odkładany w czasie, aż w końcu udało się wszystko zorganizować i wreszcie odwiedziłem to miasto. Ale dlaczego właśnie Wiedeń? Często przeglądając różne magazyny podróżnicze natrafiałem na artykuły, w których było napisane, że Wiedeń uchodzi za jedno z najlepszych miast, jeżeli chodzi o jakość życia. I nie zdarzało się to sporadycznie, wręcz przeciwnie. Wiedeń praktycznie zawsze znajdował się w ścisłej czołówce miast, w których żyje się najlepiej. Dlatego chciałem przekonać się na własnej skórze, czy aby faktycznie tak jest i co dokładnie sprawia, że ludziom żyje się tam tak dobrze. Wiedeń to spokojne i proste miasto, w którym wszystko funkcjonuje tak jak powinno. Właśnie ten spokój i harmonia sprawia, że naprawdę można polubić to miasto. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić i zrozumieć jak to wszystko działa, ale po tej wstępnej adaptacji doceni się, że życie w Wiedniu wygląda tak, a nie inaczej. Miasto mocno stawia na ekologiczny styl życia. Bardzo dobrze jest tutaj rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, możemy skorzystać z metra, tramwajów, autobusów czy pociągów. Oczywiście należy dodać, że w Wiedniu znajduje się masa dobrze zorganizowanych ścieżek rowerowych. Taka infrastruktura mocno zachęca do zostawienia samochodu w domu i korzystania z komunikacji miejskiej, która jest szybka, wygodna i tania. Korzystanie z transportu publicznego na pewno przekłada się na to, że powietrze jest czystsze, a ludziom żyje się lepiej. Spacerując uliczkami centrum Wiednia możemy czuć się trochę przytłoczeni. Wysokie budynki, spory ruch i hałas. Tutaj życie toczy się naprawdę szybko. Jednak wystarczy przejść kawałek dalej albo udać się na obrzeża Wiednia, aby trafić do przepięknych parków, w których można w ciszy i spokoju spędzić wolny czas. Znajdziemy tam sporo wolnej przestrzeni, siłownie plenerowe, boiska, stoliki czy piaskownice. Takich parków i terenów zielonych w Wiedniu jest naprawdę sporo.
Jeżeli chodzi o główne atrakcje Wiednia, to muszę przyznać, że naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyły swoim ogromem i pięknem. Ogrody przed Pałacem Schönbrunn, Palmiarnia, Belweder, Ratusz czy Katedra Świętego Szczepana. Są to miejsca, które warto odwiedzić chociaż raz w swoim życiu. Tak jak mówiłem wcześniej, Wiedeń jest prostym miastem, które nie próbuje na siłę zachwycić nas na każdym możliwym kroku. Jednak może dzięki temu człowiek bardziej doceni te wyjątkowe i magiczne miejsca, jakich tam zdecydowanie nie brakuje. Mimo że zwiedzenie stolicy Austrii było czymś ważnym podczas naszego wyjazdu, to muszę przyznać, że takim głównym celem wizyty w Wiedniu była nieco inna rzecz. Już od dawna marzyło mi się odwiedzenie jednego z najpiękniejszych ogrodów zoologicznych w Europie, jakim jest właśnie Zoo w Wiedniu. Jest to miejsce, w którym po raz pierwszy w swoim życiu mogłem zobaczyć na własne oczy pandę wielką. Było to moje kolejne małe marzenie, które dzięki temu wyjazdowi udało mi się spełnić. Wydaje mi się, że właśnie takie małe, a czasem nawet mikromarzenia są najważniejsze w naszym życiu i to na nich powinniśmy się skupiać. No bo po co tracić siły i czas na jakieś rzeczy, które może nigdy nie będą w naszym zasięgu.